Tak, to jest to miejsce i wiecie, mięta musiała się przeprowadzić. Sadzę laur, w zasadzie wawrzyn, bo zawsze go chciałem mieć i może przeżyję. Ale laur w PLN-ie? No bo ileż można sadzić tej laurowiśni? Trzeba iść z duchem czasu, więc przyszedł czas na eksperyment z wawrzynem, czyli liściem laurowym, jakkolwiek to brzmi. Zawsze mnie to śmieszy, jak ktoś mówi, że liść laurowy. To nie ma sadzonki liścia laurowego, tylko jest wawrzyn albo laur, that's all. Ogarnąłem trochę teren pod ten laur, bo blisko, że tak powiem, rosną bzyk i forsycja, które tak naprawdę, nawet jak nic nie pomogą, to coś tam ochronią przed wiatrem. Że tak powiem, zaciszne miejsce jest wskazane dla niego. Za krzakiem, za winklem, cokolwiek. A w ogóle ciekawe, czy zauważyliście, że obornik granulowany nałożyłem kroksem. Bo akurat był pod ręką wtedy. To go po prostu użyłem. I tak na pewno nie zwróciliście na to uwagi, bo kto by to oglądał? Albo to jest może normalne. Dobra, wracając do laury. Tak naprawdę on jest najprawdopodobniej mrozoodporny do -10. Choć nie sprawdzałem tego, bo teraz maksymalnie dojechała w listopadzie do -5. I że tak powiem, nie zrobiło to na nim wrażenia. Z cyklu spadł na łeb, otrząsnął się i pobiegł dalej. Tak to wyglądało. A tak serio to jakieś tam krótkotrwałe spadki temperatur, to on może przeżyć. Jestem przygotowany na to, że po prostu jak będzie jeszcze zimniej, to straci po prostu liście, ale raczej przeżyje. Choć jak nie przeżyję, to i tak byłem sprytniejszy, bo kupiłem 2 sadzonki i jedną mam w doniczce w chałupie, a drugą mam po prostu na dworzu. I zobaczymy, która przeżyje, a która, że tak powiem, się podda. Choć na to bym nie liczył, patrząc na tą zimę, jaka jest, jaka się zapowiada. Jak to się mówi na dzień aktualnie, Anno Domini 2 grudnia 2025. Laur jest zwycięski. Powtarzam, laur jest zwycięski. Over. Bo pani Zima albo dziadek Mróz jeszcze nie zaskoczyli kierowców. Choć lekki śnieg i tam -5 już było, ale to bez szału. A ten laur w doniczce z ogrodu śródziemnomorskiego, w budowie aktualnie, to, że tak powiem, przeniosłem do zimnego pomieszczenia, jasne stanowisko i żeby czuł się jak pod kordłą. Kołdrą? Kordłą? Dobra, pod pierzyną, żeby jak się czuł. Żeby jeszcze nie wyszło, że nie znam języka polskiego. Choć też znam łacinę podwórkową, ale używając zwykłej to wawrzyn wychodzi na to, że jest Laurus nobilis, czyli drzewko laurowe. Choć te liście można używać, nawet w sumie można je mrozić. To by był chyba najlepszy sposób przechowywania ich. Ale żeby nie było tak kolorowo, to te liście zostały zaatakowane przez tarczniki. I pewnie te sadzonki już to miały i ja tego nie zauważyłem, jak je kupiłem. Bo ja takich cudaków u siebie to ja nie mam na roślinach. No i trzeba je po prostu ręcznie usuwać. Ale czy to pomoże, to nie wiem, bo trzeba się ich pozbyć, bo wypijają sok po prostu z rośliny. A ja chcę mieć nawodniony wawrzyn, żebym miał co dodać do bigosu. A nie wypity z całym sokiem przez jakiegoś robala. Z czym do ludzi.